I do like my office when I fly. I love my life. I love your office. You have the best office in the world. Yeah. Well, I flew with more than 7,000 people. Flying is easy like a bicycle. To jak to właściwie jest z tym lataniem? Próbujemy zdominować wszystkie możliwe żywioły? Czy to zwykła ciekawość tego, co nieosiągalne? A może potrafimy i tak naprawdę każdy ma to latanie w sobie? Fevzi mówi, że z lataniem jest jak z kawą, zwłaszcza kiedy jest twoją pracą. Warto ją robić dobrze, tak, żeby doświadczyć pełnego aromatu i wachlarzu możliwości. Czerwiec 2021 roku. Żar leje się z nieba, pot cieknie po tyłku, a ja nie mam zdjęć ani nagrań z tego czasu. Leżę na szpitalnym łóżku po drugiej na przestrzeni pół roku operacji związanej z chorobą onkologiczną. Głową natomiast jestem w niewielkim, położonym nad obłędnie piękną zatoką śródziemnomorskim Ölüdeniz. Oczywiście w Turcji. Jak zahipnotyzowana oglądam na YouTube każdego z podróżników vlogerów, którzy zdecydowali się udokumentować swój lot paralotnią z okolicznej góry Baba Da. W ten sposób upływają moje dni rekonwalescencji, a we mnie rośnie krzepiąca pewność, że już za chwilę, tak jak oni, wzniosę się wysoko, odnajdę inną perspektywę. Lubię nowe etapy w życiu zaczynać ekscytująco i spektakularnie. To ja i Fevzi, nieco ponad miesiąc później. Czy miałam to wszystko zaplanowane? Nie. Czułam, że jak już znajdę się w Turcji, to wszystko się ułoży. I tak było. Po wylądowaniu w Stambule i czasie spędzonym wspólnie z przyjacielem z dawnych lat, opowiedziałam mu o swoim marzeniu. Okazało się, że jego przyjaciel z dawnych lat jest paralotniarzem na południu kraju. Jeden telefon, wymiana kontaktu i wiadomo już było, że to Fevzi, pochodzący ze Stambułu paralotniarz z ponad 20-letnim doświadczeniem, będzie moim pierwszym przewodnikiem w przestworzach. Sometimes birds can tell you if some birds which lives about 1,000 meters or 2,000 meters high altitude, if they are flying at lower altitudes, that means that too much wind up there. My elder brother was also an instructor. He actually started skydiving and he started to do paragliding. I was helping him. So from low hills, he took me to fly when I was 11, 12 years old. Then in summer holidays, I went to help him. So I had equipment to train. So I trained. Then I said, when I'm going to fly, he said, get ready for tomorrow. I just did it. Then it started. Something like 16, 17 when I flew by myself first. Next year, I went to skydiving course. So I did like almost 50 skydiving jumps from plane. Then after that year, I started work as an instructor here. Ale wracając na Baba Da, lot nad turecką laguną i start z wysokości prawie 2000 metrów nad poziomem morza wymienia się w światowej czołówce ulubionych lokalizacji paralotniarzy. W Turcji to stosunkowo młody sport. Jego rozwój zaczął nabierać tempa dopiero w latach 90. Sam Fevzi przyznaje, że mimo iż mógłby pracować w każdym miejscu na ziemi, to wcale by tego nie chciał. Because I was born in Turkey, in Istanbul, and here's the most popular place to do it in the world. So you came, you saw, it's a beautiful place, nature, which is good for living. Well, Turkey is a big country. It's different from everywhere. But my company works from April to end of October. Ölüdeniz mountain is so close to the sea that makes weather conditions soft, which is good for paragliding. Do it somewhere no sea
nature acts different. In here, you get terms like 1 to 7, 1 to 5 maximum. So in 1 second, you go 5 meters up. But if there is no sea, just ground, it can be 1 to 12, which can be dangerous. So which you need to control, or can be strong wind sometimes, bad weather conditions to do. So here makes it beautiful for a long time of the year. When you're pro pilot, in Turkey, you need a certificate called first T1, which is tandem 1. That means you can fly tandem. You need tandem 2 license to fly with customers. So congratulations, you are pro pilot. Fly anywhere you want to. License are, the federations. In Turkey it's called THK. So it's worldwide. You can use it anywhere in the world. Paragliding is not so old sports. So it became popular in Ölüdeniz also end of 90s. Like maybe 40, 50 instructors in here. Now more than 300. Yes, you can be tired, you can be angry, you can be bored. When you fly, when you land, you feel refreshed. It helps. Rozmowa z Fevzim przywołała w mojej głowie wspomnienie historii Hezarfena Ahmeda Czelebiego, pochodzącego z Konstantynopola, osmańskiego wynalazcy i naukowca. Według podań Ewlii Czelebiego, podróżnika, który przez okres 40 lat odkrywał Imperium Osmańskie, gdzieś pomiędzy 1630 a 1632, z pomocą południowo-wschodniego wiatru i orlich skrzydeł przeleciał z wieży Galata do dzielnicy Üsküdar, czyli przez całą szerokość Bosforu. Sułtan Murad IV najpierw nagrodził go sakwą złotych monet, a potem wygnał do Algierii, bo bał się jego rozmachu myślenia. Jak sam przyznał, Ahmed był człowiekiem wybitnym, który zrobiłby wszystko, co sobie wymarzy, a to często napawa innych, napędzanych manią wielkości lękiem. Tak samo Fevzi, na lądzie mocno introwertyczny, w powietrzu rozwija skrzydła i wydaje się być nie do zatrzymania. Może ludzie żyjący między żywiołami już tak mają? And it's easy to understand for me right now who's going to feel how. So I talk a lot. It's easy to make relax because way to go up is also scary. And after start, you go to different dimension. So that makes you feel different. So when you are already on the sky, it's smooth. So you understand that nothing to worry. Well, I'm flying almost maybe more than 20 years. I didn't use my reserve parachute yet, but I always fly with it. Tego lata poleciałam jeszcze raz. Wróciłam też zimą, przyciągnięta zmianą pory roku i śnieżnym krajobrazem. Tym razem może mniej ekstremalnie, nie było powietrznych ewolucji, mimo to hipnotyzująco, eleganckim i budzącym respekt balonem, który niczym humbak tańczący w oceanie godnie odbywa swoje podniebne podróże. W 1985 tureckie Stowarzyszenie Lotnicze rozpoczęło szkolenia dla pilotów i prekursorskie komercyjne loty załogowe w tym rejonie. Pierwszą turystyczną firmę specjalizującą się w organizacji lotów balonem zarejestrowano w Turcji w 1991. Dzisiaj jest ich w Kapadocji 25, a codziennie, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, unosi się w powietrze około 170 balonów. Ten widok wschodu słońca w malowniczej Kapadocji z setkami iskrzących ogniem na niebie pękatych stworów to historia wizji, marzenia, porażek i sukcesów w przekraczaniu ludzkich granic, operacji militarnych, lotów nad oceanami, kolejnych rekordów wytrzymałości w starciu z siłami natury. Well, I wake up early because I want to have my breakfast, I want to drink my coffee, then I go to fly. It's different when you're on the ground. Depends on the person. So it makes really good connections when you fly with someone because you do someone that he dreamed or she dreamed and you make it come true. And that makes
good connection with them. So I do it as a job, and when I do something, I like to do it good, not just for doing it. So when I do my job, people coming here, they do something important for them. Maybe they face their fears. I try to do my best. I want to make them enjoy, relax. It's also a good experience for children, if you ask me, because I talk with them a lot, because children, they talk more than adults. I say that if something goes on your way that you can handle or you cannot do it, say yourself that you did paragliding, you fly from 2000 meters and you can handle it too. Dlaczego warto latać i jaki jest morał tej historii? Fevzi mówi o radości stowarzyszenia ludziom w ważnej chwili przesuwania własnych granic i pokonywania strachu. Wtedy nic nas już nie powstrzyma. Tak, ja też jestem nie do zatrzymania. Życzę Wam dobrego lotu i pomyślnych wiatrów.